Mamy październik 2022 roku. Trwa rozbudowa spółki Termo-Silesia. Montaż konstrukcji głównej możecie zobaczyć tutaj, natomiast proces obudowy płytami elewacyjnymi w tym filmie. Konstrukcja, jaką można zastosować przy zabudowie przemysłowej, opiera się na stali lub żelbetach. Konstrukcja żelbetowa dzieli się na prefabrykowaną, jak i monolityczną, czyli laną na budowie. W naszym przypadku mamy dwa rodzaje konstrukcji, ale konstrukcją główną są prefabrykaty. Były wykonane dużo wcześniej w jednej z siemianowickich fabryk i przywiezione tutaj specjalnym transportem kołowym i zmontowane. W naszym przypadku, kiedy konstrukcja żelbetowa została już poskładana, można przystąpić do wylewania części biurowej, która jest monolitem. Zwróćcie uwagę, jak dużą ilość materiału trzeba zastosować przy wylewaniu betonu na budowie. Ile jest stempli, ile jest rusztowań, ile jest szalunków. Całe zbrojenie należy ułożyć, a potem specjalnymi pompami na budowie zalać. Ile w jednym momencie trzeba skupić siły i uwagi, aby wykonać betonowe ściany. Niezależnie od wybranej konstrukcji trzeba zastosować tak zwaną podkonstrukcję. Elementy takie jak okna, bramy, drzwi zewnętrzne, to wszystko będzie mocowane do tej stalowej podkonstrukcji. To też jest wykonywane zdalnie. To też robi się w fabryce, przywozi pospawane, pocięte, pomalowane i montuje się to na miejscu. Do tych konkretnie podkonstrukcji będą mocowane bramy i doki załadunkowe, a te wyżej posłużą do montażu okien, których wysokość przekracza 3 metry. Przy tego rodzaju zabudowie, tej wielkości, gdzie powierzchnia dachu sięga kilku tysięcy metrów, do tego są jeszcze place i parkingi, nie ma możliwości zrzutu wody deszczowej w trakcie jej opadu. Woda z dachów i placów takiego budynku jest sprowadzana do zbiorników retencyjnych. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Takie pytanie zadał sobie każdy inwestor w momencie, kiedy musi zakopać w ziemi kilkadziesiąt tysięcy złotych. W zbiornikach retencyjnych jest przetrzymywana i pomaleńku oddawana do sieci miejskiej. Tego typu obiekt potrzebuje kilkudziesięciu nowych miejsc postojowych. Tak się składa, że mamy już niektóre gotowe. Liczbę miejsc parkingowych projektuje architekt w porozumieniu z inwestorem, ale ich minimalną ilość określają zasady planu miejscowego, o którym porozmawiamy sobie kiedy indziej. Parking.
Taka inwestycja potrzebuje kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych. To, na czym stoimy, zapewnia jej część, ale jest już prawie gotowa. Trwają ostatnie procedury odbiorowe i będzie go można przekazać inwestorowi. Zwróćcie uwagę na nawierzchnię. Specjalnie zastosowano specjalną siatkę plastikową, tak zwaną geokratę, aby móc w tej dżungli betonu i asfaltu wprowadzić jakieś miejsca zielone. Nie ma to może wielkiego znaczenia w momencie, kiedy ten budynek pracuje, ale w takie dni jak dzisiaj lub po godzinach można cieszyć się kolejną zieloną wyspą. Najmniejszą częścią naszego betonowego tortu jest ta wisienka. To budynek pompowni instalacji tryskaczowej. Znajdować się w nim będzie potężna pompa, budową i mocą przypominająca silnik ciężarówki, której zadaniem jest dostarczenie wody w miejsce, w którym pojawił się pożar. Tak to powinno działać. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na ten lub inny temat powiązany z budową, sekcja komentarzy już na to czeka. Nie zapomnij także o łapce w górę oraz rozważ subskrypcję kanału.